jak mówiłem właśnie, myśmy byli w opozycji do Ocha i przyjęliśmy całą tę tradycję i technikę harcerstwa. Tyle, ile nam się wydawało słuszne, rozwijaliśmy je dalej. I nie czuliśmy wcale żadnej potrzeby tutaj dokonywania jakichś reform. Natomiast zrozumiałe, że po październiku rozpoczęło się działanie dawnych instruktorów harcerskich i dawnych harcerzy, którzy w międzyczasie podrośli o reaktywację Związku Harcerstwa Polskiego. Przy czym ja mówię, że to było działanie na rzecz reaktywacji, ale nie tylko o to szło. W wielu miasteczkach, gdzie w ogóle żadnego października nie było, te wielce, które tam zwoływano o przywrócenie harcerstwa, to był po prostu namiastka całego ruchu październikowego w takim przemyślu. Te relacje, któreśmy stamtąd otrzymywali, wskazywały wyraźnie na to, jak ja to dziś widzę, że to była próba dokonania całego rozrachunku z całym stalinizmem pod hasłami harcerskimi. No bo w ten sposób mogli się ci ludzie zaktywizować. Takich miasteczek było sporo. Otóż tu trzeba powiedzieć, że Związek Harcerstwa Polskiego miał taką złożoną strukturę. Był to ruch instruktorów społecznych, w związku z tym demokratyczna organizacja instruktorów. Natomiast wobec dzieci w drużynach był rozkazodawczy i taki na wojskówce zbudowany. To było to takie zabawne połączenie wojskówki z demokracją i ruchem społecznym. Przy czym muszę powiedzieć, że ja nie rozumiałem, jak wielkie znaczenie ma to, że to jest ruch społeczny instruktorów. Nie rozumiałem tego. Natomiast nie do przyjęcia wydawało mi się to, że to jest rozkazodawcza organizacja jednopłciowa. Dlatego, że walterowcy, jak już mówiłem, byli zbudowani jako szkoła demokracji właśnie, a przy czym dla nas fakt, że zastępy są koedukacyjne, odgrywał niesłychanie, myśmy do tego przywiązywali niesłychanie ważką, wychowawczą rolę. Jako kształtowanie normalnych stosunków ludzkich. Wychowywanie do miłości, myśmy to nazywali. I tu trzeba dodać, że tak jak na tych wiecach tam się słyszeliśmy prawicę, tak oczywiście nacjonalistyczną prawicę dopierośmy słyszeli na tych wiecach harcerskich, gdzie się właśnie do wojskówki, do tradycji strzelca, do tego wszystkiego odwoływano, a przy czym ten wielki rozrachunek za cały stalinizm tu się dokonywał w symbolach, więc to miało taką symboliczną wymowę dla nas, walterowców, właśnie prawicowo-nacjonalistyczną. Właśnie taką wojskówkę militarną, ONR-owską, myśmy mieli z tym jak najgorsze skojarzenia i co śmieszniejsze, nie tylko my, ale także przedwojenna lewica instruktorów harcerskich, która największy krzyk robiła pod tytułem "Idzie reakcja". No, gdybym ja miał świadomość tego, co się dzieje w kraju, że następuje odpływ października, gdybym właśnie to wiedział, gdybym trochę dłużej pobył na tym uniwersum, to bym rozumiał, że ten pozorny atak prawicy jest zupełnie niegroźny, a przeciwnik jest w innym miejscu. A ja tego nie widziałem. Myśmy, instruktorzy walterowcy, biorąc udział w tych różnych wiecach i później w wywołanym przez te wszystkie wiece zjeździe łódzkim instruktorów harcerskich, który reaktywowało ZHP, walczyliśmy o pluralizm, o możliwość naszego działania, o miejsce dla takiego nurtu jak walterowcy. Właśnie dla czerwonego harcerstwa. I nie ukrywam, że chcieliśmy, aby ten ruch się rozszerzał i ekspansywnie zajmował coraz więcej miejsca w tym Związku Harcerstwa Polskiego. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wszystko idzie w tym kierunku, aby to zglajszlachtować, aby rozbić, że ten, kto się nam wydawał przeciwnikiem, był już skazany na klęskę, że w związku z tym, bez względu na to, jak dziś nawet patrzę na swoje tamtejsze poglądy, należało z nimi iść przeciw aparatowi. Czasem aparat był przez nich w tym czasie, bo był w ogóle przez ruch zgnojony, zniszczony, nie istniał i wspierał w związku z tym nas, a myśmy to wsparcie przyjmowali, nie przejmując się, bo właśnie aparat nam się wydawał przegraną stroną. Był to błąd polityczny. Zachowywałem się tam poprawnie, tak właściwie by się należało w demokratycznym ruchu zachowywać, ale nie w tej sytuacji. To napisał w owym czasie w Nowej Kulturze Rynio Matuszewski, który pokazał wszystkie nurty, łącznie z walterowcami. Pokazał, że aparat wspiera walterowców i któregoś dnia nas zje, powiedział w proroczym widzie, co się niedługo spełniło.
A my durnie, żeśmy nawet tego artykułu rynia nie zrozumieli. Właśnie dlatego, że nie rozumieliśmy sytuacji. Pretensje, które do mnie ma się często o to, co tam narozrabiałem w harcerstwie w odniesieniu do tego kawałka, są nieporozumieniem. Są po prostu taką konstrukcją, w której każdy, kto jest przeciw naszym, jest wrogiem. Myśmy działali w pluralistycznym ruchu, akcentując swoje miejsca, swoje prawa do działania i walcząc o swoje możliwości. Przyznaję właśnie, na czym polegał ten błąd i skąd on się brał.